Dzień dobry, nazywam się Daniel Mizieliński i prowadzę pracownię gier i komiksów na Wydziale Grafiki Warszawskiej ASP. Jak zawsze przy tych podsumowaniach zacznę od szybkiego objaśnienia metod pracy i fundamentów, na którym oparłem zajęcia. Trzonem pracowni nadal jest edukacja demokratyczna, czyli przeniesienie na studentki i studentów znacznej autonomii dotyczącej wyboru treści i sposobu nauczania. Każda osoba w pracowni sama decyduje, nad czym i w jakim trybie będzie pracowała. Aby to założenie nie było jedynie fikcją, na koniec semestru nie trzeba oddać żadnego skończonego projektu. Żeby zaliczyć na 5, wystarczy rozmawiać ze mną raz w tygodniu, rozmowa może być na dowolny temat, i co 2 tygodnie oddać tekst nie przekraczający 1500 znaków. W ten sposób, dzięki zniesieniu przymusu pracy, znoszę motywację zewnętrzną i staram się pracować ze studentami i studentkami nad ich motywacją wewnętrzną, czyli satysfakcją z własnego rozwoju, a nie pochwał osób trzecich. W praktyce zajęcia wyglądają następująco. Spotykamy się na wydziale 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i wtorki. Na uczelni jestem od godziny 9 i wychodzę z pracowni zazwyczaj po 15. W tym czasie wspólnie rozmawiamy, gramy w planszówki i czytamy komiksy. Rozmowy mogą odbywać się publicznie lub na osobności, zazwyczaj po prostu wychodzimy z pracowni na korytarz. Niektórzy czują się w pracowni na tyle komfortowo, że przychodzą po prostu popracować z nami. Raz w tygodniu odbywa się krąg, na którym rozmawiamy na wcześniej przegłosowany temat. Czasem będą to zagadnienia dotyczące prawa autorskiego albo technicznych zagadnień naszej pracy, np. przygotowanie do druku czy różne aspekty pracy w InDesignie. Czasem tematy dotykają higieny pracy, organizowania czasu i prowadzenia złożonych projektów, a czasem skupiamy się na konkretnych komiksowym trendzie albo aspekcie projektowania gier. Zdarzyło nam się nawet robić coś w stylu klubu filmowego, gdzie wszyscy jako pracę domową oglądali wcześniej zaproponowany film. Czasem na kręgu mamy gości. W tym roku ponownie odwiedził nas Szymon Holzman z Kultury Gniewu, o swojej komiksowej karierze opowiadała Ania Krzton, a na sam koniec roku psycholog Joanna Banach-Witkowska poprowadziła 3-godzinne warsztaty, na których uczyliśmy się, jak przygotować się na sytuacje stresowe. Aby jeszcze lepiej zadbać o komfort i bezpieczeństwo studentek i studentów, już 3. rok swoje działania konsultuję na comiesięcznej superwizji psychologicznej. Na spotkaniach anonimowo omawiam konkretne sytuacje, aby sprawdzić, czy mogłem rozwiązać je lepiej. Wspólnie ze superwizorem szukam również nowych metod nauczania, lepiej odpowiadającym aktualnym potrzebom pracowni. W tym roku dodałem jeden nowy stały element do struktury pracowni. Zauważyłem, że wiele osób ma problem z tak otwartym modelem edukacji. U niektórych dochodzi stres związany z chęcią wymyślenia czegoś niezwykłego. Blokują się przed pokazaniem pomysłów, które w ich oczach nie są przynajmniej wybitne, powiedzmy. Ten lęk, czy jak to wiele osób na uczelni lubi błędnie nazywać perfekcjonizm, uniemożliwiają zdobywanie kolejnych doświadczeń. Aby spróbować zmierzyć się z tym problemem, sięgnąłem po radę wybitnego edukatora Kocia Pecia, postaci stworzonej przez Davida Pickley, która w serii komiksów Super Kot Klub Komiksowy uczy kijanki, jak tworzyć komiksy. Seria ta jest niezwykłą pomocą i inspiracją nie tylko dla dzieci, ale również dla wyrobionych twórczyń i twórców. Już w pierwszym tomie Super Kot dostrzega, że kijanki boją się porażki, dlatego zleca im zaliczenie w topy i narysowanie najgłupszego komiksu. Pomysł wręcz doskonały i o to samo poprosiłem swoje studentki i studentów. Wszyscy dostali niecały tydzień na przygotowanie gotowego komiksu. Na kręgu zrobiliśmy wspólne czytanie i wybieranie najpopularniejszego projektu. Głosowaliśmy za pomocą krówek, każdy dostawał 1 krówkę do zjedzenia i 1 do zagłosowania. Potem autorki i autorzy zjadali oddane na siebie głosy. Jednak co najważniejsze, powstały świetne komiksy i okazało się, że da się zrobić dobry i zabawny komiks, jeśli tylko zdejmie się charakterystyczną dla naszej uczelni presję. Studiując na Wydziale Grafiki wszyscy mają tak dużo ćwiczeń rysunkowych, że nawet rysując dla zabawy tworzą na bardzo wysokim poziomie. Ten eksperyment przekonał mnie do wprowadzenia w semestrze letnim błyskawic. Raz w miesiącu ogłaszałem szybkie zadanie,
W ciągu kilku dni trzeba było przygotować gotowy projekt, który razem omawialiśmy na kręgu. Ten tryb mocno kontrastuje z klasycznym akademickim modelem pracy nad dużymi projektami, które potrafią się ciągnąć nawet przez 2 semestry. Nakłania też do samodzielnego podejmowania decyzji, a nie tworzenia niezbędnego minimum na korektę. W tym trybie pracowaliśmy nad komiksowymi stripami, nad standees do gier planszowych, komiksowymi scenami akcji, które były odpowiedzią na szalone prompty wymyślone przez wszystkich pracowni i później każdy losował swój prompt inny niż stworzony przez siebie, czy reimplementacją kart do karcianki Mindpack. Oprócz tego, jak co roku, pracowaliśmy nad pracownianą antologią. Po pierwsze, powstały okładki do antologii z poprzedniego roku. Na jednym z kręgów omówiliśmy 21 zgłoszonych projektów i wybraliśmy z nich 8, które zostały użyte przy druku naszego mini nakładu 24 egzemplarzy. Po drugie, pracowaliśmy nad komiksami do kolejnej antologii. Tematem pierwszego semestru było szeroko rozumiane wspomnienie, a drugiego powstało aż 11 historii. Ola Wróbel stworzyła zabawną antologię o rodzeństwie, które zmuszone przez mamę do zabawy na dworze zostaje zaatakowane przez osy. Mikołaj Radecki narysował romantyczną scenę młodzieńczej miłości na japońskim festiwalu oraz zabawną ucieczkę przed mężczyzną opowiadającym drętwe dowcipy. Zuza Prażmo narysowała zabawną i jednocześnie przerażającą historię stalkerki śledzącej swojego byłego chłopaka. Mikuláš narysował zaskakującą historię dokumentalistów kręcących wywiad z Yeti. Jan Kowalik, wychodząc od sceny z wybuchającym gołębiem, przedstawił zaskakujący i przedziwny wieczór grupki znajomych. Bożena Niebój narysowała wspomnienie taksówkarza Leszka, który nie zdawał sobie sprawy, że przewozi poszukiwanego porywacza dziewczynki, oraz historię zatopionej fasolki po bretońsku. Olga Grygiel narysowała autobiograficzną anegdotę o tym, jak straciła przytomność w autobusie wracając z binge-watchingowania Our Flag Means Death z grupką przyjaciół oraz rozmowę 2 kobiet, które w czasie rozmowy orientują się, że znają się z Tumbira. Ola Czarnecka narysowała mężczyznę wspominającego zapamiętany z dzieciństwa niedościgniony smak lodów koral. Ponadto pracowaliśmy nad aż 13 dyplomami. 3 dyplomy zostały obronione w ciągu roku. Najpierw we wrześniu obronił się Filip Jędrzejewski pierwszym tomem swojej sagi science fiction opowiadającej o dorastaniu Kida Old, który zaczyna wchodzić w dorosłość pracując na marsjańskiej kolonii. Komiks Filipa już za kilka miesięcy będzie wydany przez Kulturę Gniewu. W lutym obroniła się Kasia Kubasik, prezentując komediowo-przygodowy komiks science fiction o losach Wirlandila, lekkoducha i oportunisty, który zostaje wplątany w tajemnicze intrygi megakorporacji. Ten album również niebawem zostanie wydany. Ostatni dyplom, obroniony na końcu maja, dosłownie kilka dni od tego nagrania, to praca Weroniki Sobczyk. Jej komiks opowiada o fikcyjnych przygodach Ronina Hidesato oraz Yokai Kitsune, która jednocześnie jest kapłanką i łączniczką między ludźmi a istotami nadprzyrodzonymi. Na koniec chciałbym dodać, że w tym roku akademickim udało się wydać aż 3 prace dyplomowe. Kultura Gniewu wydała Mechanizm Jacquarda stworzony przez Karola Mularczyka oraz Wyżej niż Kondory Ani Zalewskiej. Natomiast wydawnictwo Kurz wydało Notatki spod poduszki Zuzanny Dulińskiej. A to dopiero początek, bo już teraz wiem o przynajmniej 3 pracownianych komiksach, które ukażą się jeszcze w tym roku kalendarzowym. Mam nadzieję, że ten trend stanie się naszą nową tradycją. To tyle. Do zobaczenia w przyszłym roku.